Ameryka lat 80. to było szalone miejsce. Najpierw wielki kryzys, a później boom gospodarczy na skalę rzadko spotykaną w historii świata. Istna bonanza, więc wcale nie dziwota, że dziś opowiem wam o niezłym szaleństwie. Muszę wrócić do opowieści o ludojadach, bo nie byłabym sobą, gdy byłabym inna. I tak, to fragment piosenki. Mężczyzna, o którym wam dziś opowiem, to niezły gagatek. Był przekonany o swojej wielkości, ale zobaczycie, że przerost formy nad treścią, gdyby miał mieć swoje miejsce w encyklopedii, to jego zdjęcie na pewno by tam było zamieszczone. I standardowo, dziś w menu ludzina, więc na waszą odpowiedzialność, czy będziecie jeść podczas słuchania. Okej, zaczynamy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, gdzie staram się Wam przybliżyć sylwetki najciekawszych zbrodniarzy. Według mnie oczywiście. Pamiętajcie również, żeby polubić i podbić ten film. To naprawdę mi pomoże, a jak go udostępnicie, to też będzie miło. Chciałam Was tylko poinformować, że wszystkie informacje, które podam, znalazłam w internecie i stworzyłam z nich ten podcast oraz, że nie chcę nikogo urazić. Dodatkowo ostrzegam, że treści tu zawarte są dość drastyczne, więc zalecam ostrożność. Opowiem wam bajkę o Danielu Rakowicz. Nasz dzisiejszy Milusiński przyszedł na świat w Fort Leonard Wood w Missouri z karmiczną pompą, ponieważ był to 24 grudnia 1960 roku i ta data będzie miała znaczenie. Jego rodzicami byli Antony i Welma. Miał również dwoje starszego rodzeństwa, ale oni nie pojawiają się w naszej opowieści. Generalnie Daniel nie miał zbyt dobrego kontaktu z rodzeństwem i bardzo szybko odciął się od nich, a oni również nie płakali za nim. Oczywiście jest to moje założenie, ponieważ kompletnie nie wypowiadali się w sprawie brata, kiedy doszło do tego, do czego doszło. Ojciec Daniela był wojskowym śledczym, więc rodzina często przeprowadzała się, nie zagrzawszy miejsca nigdzie zbyt długo. Jedyne miejsce, gdzie Daniel mieszkał wystarczająco, żeby poczuć się powiedzmy jak w domu, był Teksas, a dokładnie miasto Rockport. Rodzina uchodziła za bardzo szczęśliwą i dobrze im się wiodło, ale chwileczkę, coś się zbliża na horyzoncie. Tadam! Trauma w wydaniu epickim. Bo przecież normalnie nie mogło być, skoro dojdzie do aktów kanibalizmu. No dobrze, nie ukrywam, że to, co wydarzyło się, kiedy Daniel miał zaledwie 3 lata, wpłynęło na niego bardzo silnie. I może się wydawać, że przecież był bardzo mały. Pewnie nie będzie pamiętał. Błąd. Daniel zapamiętał o dziwo bardzo wyraźnie zdarzenie, które można powiedzieć, że bez ogródek zakończyło jego beztroskie dzieciństwo. Doszło do niego podczas jednej ze służbowych podróży Antoniego. Zabrał on ze sobą żonę i najmłodszego Daniela do Paryża. Kiedy Welma była w pokoju sama z synem, dostała ataku serca i skonała na oczach Daniela. Ta scena wyryła się chłopcu w pamięci i nigdy go nie opuściła, choć zrozumiał ją dopiero lata później. A śmierć matki nie była jedynym szokiem, jakiego doznał w tamtym czasie, ponieważ zaledwie 3 miesiące po pogrzebie Antony wziął ślub po raz drugi. I to z kim? Trzymajcie się. Z młodszą siostrą Welmy. Nie obyło się bez skandalu, bo tempo i wybranka śmierdziały romansem. I to nie takim nagłym wybuchem namiętności, tylko skrywanym. Wiecie, o co mi chodzi. Więc jak widzicie, mały Daniel dostał parę placków od losu bardzo wcześnie. Ale poczekajcie, bo dopiero się rozkręcam. Daniel niedługo po śmierci matki zaczął mieć wizje, które nawiedzały go jako sny, ale również na jawie. W tych wizjach nawiedzało go trzech mędrców, którzy mówili, że jest on wybrany do wielkich rzeczy.
Zaczął również czynić cuda dla swoich kolegów, kiedy miał zaledwie 5 lat, ale nie udało mi się znaleźć wiarygodnych informacji, o jakie cuda chodziło. Ale podobno lubił robić niezłe show. Dodatkowo twierdził, że jest reinkarnacją Jezusa Chrystusa i data jego urodzin miała z tym wiele wspólnego. Podam wam dokładne tłumaczenie samego Daniela, dlaczego uważał się za Jezusa, ale nie mam zielonego pojęcia, o co mu chodziło. Więc jeśli wy to rozszyfrujecie, zapraszam do sekcji komentarzy. Okej, to jest dokładny cytat. Urodziłem się dokładnie w Wigilię 24.12.60, co równa się 96. Mam 18 liter w moim imieniu. Przyszedłem na świat o 9:02 w 21 godzinie, co mówią, że zwiastuje nadejście Pana Jezusa. Koniec. Chętnie poznam wasze teorie, o co mu mogło chodzić. Naprawdę niesamowite zachowanie dla pięciolatka, tylko że w tamtym momencie uwaga, jaką zwrócił na siebie, nie przysporzyła mu wielbicieli. Daniel był niesamowicie gnębiony w szkole z powodu rzeczy, jakie opowiadał i jak się zachowywał. I niestety nie otrzymał wsparcia od nauczycieli czy od swojego własnego ojca, ponieważ albo nie widzieli, że z chłopakiem coś się dzieje złego, albo nie chcieli tego widzieć. Daniel również nie skarżył się na zachowanie innych dzieciaków, ponieważ szczerze wierzył w swoją wielkość i przyjmował to, co dostawał, za część bycia istotą boską. Z czasem jednak ojciec Daniela uznał, że zachowanie chłopaka jest zbyt dziwne i postanowił oddać go do zakładu psychiatrycznego. Nie jestem od tego, żeby oceniać zachowanie kogokolwiek, ale tak drastyczny i szybki krok śmierdzi trochę chęcią pozbycia się go z domu. Ale może mi się tylko wydaje. Daniel został poddany bardzo agresywnemu leczeniu, polegającym na podawaniu mu olbrzymich dawek leków, zwłaszcza Ritalinu. Ritalin jest to lek wskazany w leczeniu ADHD. Pomaga pacjentom w skupianiu uwagi na wykonanej czynności, koncentracji oraz zapanowaniu nad zachowaniem pacjenta. W stosowaniu Ritalinu najważniejsze jest regularne przyjmowanie, najlepiej codziennie o stałej porze. Ale znalazłam kilka informacji mówiących o tym, że również w bardzo młodym wieku poddano go terapii elektrowstrząsowej, co mogło mieć olbrzymi wpływ na jego późniejsze zachowanie. Lata mijały, a Daniel raz po raz trafiał do zakładu na kolejne serie terapii, co z czasem obudziło w chłopcu olbrzymią niechęć do ojca, którego utożsamiał z pobytem w zakładach, których nienawidził. Więc jakiekolwiek resztki więzi czy ciepłych wspomnień w stosunku do ojca dawno odeszły w zapomnienie. Ich relacje były dość kiepskie, o ile można to tak nazwać. W tym czasie Antony odszedł z wojska i osiadł z nową żoną i dziećmi w Teksasie, gdzie został zastępcą szeryfa. A kiedy Daniel wracał do domu z kolejnego pobytu, poddawany był bardzo surowemu traktowaniu, ponieważ ojciec prowadził dom jak koszary. A ten mało stabilny młody człowiek nie potrafił się dostosować do panujących tam zasad. To sprawiało, że napięcie między ojcem a synem narastało, często eksplodując i wywołując ciężką do zniesienia awanturę. Daniel, żeby dodatkowo dokuczyć ojcu, zaczął się strasznie buntować. Ale to nie były jakieś tam drobne oznaki oporu przed autorytetem. Nie, nie. Młody Rakowicz zgłębiał świat alkoholu i narkotyków. Najlepiej, żeby było ich dużo i codziennie. A tu doszło ewidentnie do konfliktu interesów. Syn, użytkownik substancji zakazanych, ojciec, stróż prawa. I mogło dojść do dwóch scenariuszów. Pierwszy to zatuszowanie sprawy przez Antoniego, który miał do tego sposobność oraz środki. Albo drugi, mógł aresztować syna za posiadanie. I tata wybrał drzwi numer 2. Nie wiem, jakie miał intencje, choć chyba osobiście nie pochwalam krycia Dubska za wszelką cenę, ale też nie wiem, co bym zrobiła w takiej sytuacji, więc nie oceniam, tylko informuję. Ale muszę zaznaczyć, że okoliczności aresztowania i późniejsze wydarzenia nie świadczyły na korzyść tego mężczyzny. Nie znalazłam szczegółów, tylko wzmiankę, że doszło do brutalnej sceny.
A po tym jak Daniel opuścił areszt, relacje między nimi były jeszcze gorsze niż wcześniej. Do takiego stopnia, że awantury słychać było na drugim końcu ulicy, a niejednokrotnie jeden i drugi grozili sobie śmiercią. Raczej nie można nazwać tego sielanką rodzinną. Jak łatwo się domyślić, kiedyś musiało dojść do jakiegoś rozwiązania tej trudnej sytuacji, więc nie zaskoczę was zapewne, że ojciec po prostu wyrzucił 16-letniego Daniela z domu. Było to szybkie i proste rozwiązanie, a że zazwyczaj wybierał takie właśnie, to co się dziwić. Nie ma za wielu informacji o tym, co Rakowic robił w tym czasie. Tułał się po ulicach, aż zaciągnął się do wojska w wieku 18 lat. O jego pobycie w wojsku również nie ma za wiele, ani dlaczego opuścił szeregi armii. Ale to, co wiemy na pewno, to fakt, że kiedy miał 22 lata, poślubił 14-letnią dziewczynę. Okej, nie znam się na prawie amerykańskim. Wiem, że tam są naprawdę bardzo skomplikowane systemy. Ale czy ktoś mi może powiedzieć, na jakim świecie i w jakim czasie branie sobie na żonę dziecka jest legalne? Mało jest na świecie dorosłych osobników płci żeńskiej? Nikt mnie nie przekona w słuszność takiego związku. To z góry śmierdzi przemocą, jeśli nie fizyczną, to zdecydowanie psychiczną. Bo dorosły mężczyzna zawsze będzie miał przewagę nad dzieckiem. Kropka. I oczywiście ten związek nie zaskakiwał. Daniel był zaborczy i przemocowy. Jego urojenia nasilały się i nie omieszkał wyżywać się na swojej żonie. Choć nie podano imienia tej dziewczyny i raczej zatajono jej tożsamość, udało się z nią porozmawiać w związku z późniejszym procesem Daniela i ona uchyliła co nieco tego, co działo się podczas ich niespełna 3-letniego małżeństwa. Generalnie od samego początku była izolowana od świata. Miała siedzieć w domu i skupiać się tylko i wyłącznie na nim. Był do takiego stopnia zaborczy i zazdrosny, że raz przykuł ją łańcuchem do lodówki na cały dzień, ponieważ musiał wyjść i nie mógł zabrać jej ze sobą. Oczywiście za moment mogą podnieść się pytania, dlaczego nie odeszła. Ano dlatego, że kiedy nie była przykuta łańcuchem, Daniel opowiadał jej bardzo niepokojące rzeczy, jakie zrobił w swoim życiu, co musiało być dla niej naprawdę przestrogą, że kiedy spróbuje odejść, to może jej się przytrafić coś bardzo złego. Opowiadał, że kiedyś udusił prostytutkę, czy że obciął głowę psu. Jestem w stanie uwierzyć, że dziewczyna bała się o swoje życie. Jeśli żyjesz z niezrównoważonym psychicznie na co dzień, a on jeszcze ma w zanadrzu takie hity, to siedzisz cicho i modlisz się, żeby przeżyć. Plus miała zaledwie 14 lat na początku ich związku. Z góry była na słabszej pozycji. Ale ratunek przyszedł, choć nie do końca wiem w jakiej formie. Jak to się stało, że sobie ją odpuścił? Nie znalazłam takiej informacji, ale kiedy miał 25 lat, czyli w 1985 roku, Daniel postanowił opuścić Teksas raz na zawsze i udał się do Nowego Jorku. A że pojechał sama, dziewczyna później brała udział w jego procesie, należy założyć, że jakoś doszli do wniosku, że to małżeństwo nie ma racji bytu. I na całe szczęście dla niej. Kiedy Daniel dotarł do celu, uderzył prosto do miejsca, w którym działo się naprawdę dużo. A to była dość charakterystyczna rzecz, że jeśli chodzi o Rakowica, zawsze szukał wrażeń i uważał, że powinien być w centrum wszystkiego. Nadal widział się jako nowe wcielenie Jezusa, a gdzie jak nie w tłumie znajdzie publiczność dla swojego szaleństwa. Miejsce, o którym mówię, to Tompkins Square Park. Dziś jest to jeden z wielu parków na terenie miasta, uważany za jeden z ładniejszych i bardzo popularnych. Położony jest w East Village na Manhattanie, jednej z najlepszych dzielnic miasta, ale w latach 80. było to zupełnie inne miejsce. Ta dekada w historii Ameryki była bardzo burzliwa. Nowy Jork pokazywał wszystko jak w soczewce. Po latach ciężkiej recesji przyszedł gwałtowny boom gospodarczy, który spowodował, że wielu ludzi zaczęło się bogacić i szukać nowego miejsca do zamieszkania. Chcieli stworzyć pewną konklawę wyznaczającą ich status. Równolegle do tych, którzy się bogacili, niestety część społeczeństwa nie korzystała z hossy.
Biedni zazwyczaj biednymi pozostają niezależnie od czasów. W związku z faktem, że centrum zawieruchy był Manhattan, właśnie tam ludzie ciągnęli z zamiarem zamieszkania, bliżej Wall Street. Wiecie, bogaci po prostu chcieli być bliżej kasy. Tylko, że chyba zapomniano, że te tereny były już zamieszkane. Nie, nic z tych rzeczy, ale nikogo to nie obchodziło. East Village było dzielnicą kamienic czynszowych zamieszkanych przez niezamożną ludność, która masowo zaczęła być eksmitowana na bruk, ponieważ ich domy były kupowane przez nowobogackich. A nowi właściciele chcieli sami mieszkać w budynkach, a nie nadal je wynajmować. Ta sytuacja spotkała się z wielkim oporem społecznym i choć ludzie tracili dach nad głową, nie pozostawali bierni ani niemi na swoją krzywdę. Większość osób, która odmówiła opuszczenia dzielnicy, zaczęła osiedlać się w Tompkins Park, z czasem budując pewnego rodzaju miasteczko bezdomnych. Dodatkowo organizowano marsze przeciwko praktykom miasta, które bardzo często kończyły się zamieszkami. Ale również park stał się centrum przestępczości, prostytucji oraz handlu narkotykami. I to właśnie do tego miejsca, cały na biało, wkroczył Daniel Rakowicz w 1985 roku. Od razu wpasował się idealnie w krajobraz. Zorganizował sobie namiot i rozpoczął swoją nową przygodę. Nie ma co ukrywać, że specyfika tego miejsca dawała mu pole do popisu. Miał nową widownię, przed którą mógł kreować się na nowo. Znowu zapodawał te swoje pierdy, że jest Jezusem, że czyni cuda i że ma wizję. A ludzie, zdesperowani przede wszystkim pod wpływem wszystkiego, co wpadło im w ręce, łykali, co im podawał. I stał się gwiazdą parku. A przynajmniej on tak myślał i tak chciał być postrzegany, bo generalnie otrzymał on miano parkowego dziwaka. A w takim miejscu, to jest nie lada wyczyn, wszyscy wiedzieli, kim Daniel jest. A jego znakiem rozpoznawczym były długie falowane włosy, które bardzo upodobniły go do Jezusa, oraz to, że na ramieniu nosił koguta, któremu na imię dał Kogut. Ha, doceniam żart. Sami widzicie, że nie dało się go nie zauważyć. W świetle swoich przekonań o tym, że jest niesamowity, postanowił założyć swój kościół i zarejestrował go nawet pod nazwą Kościół 966. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Kiedy miał już kościół, potrzebował mieć wiernych, dlatego przechadzał się całymi dniami po parku z kogutem na ramieniu, jak jakiś szalony pirat, i prawił o Jezusie, ukrzyżowaniu, reinkarnacji i sile szatana. Często mówił wprost, że jego marzeniem jest stworzyć swoją sektę, mieć swoich wyznawców zapatrzonych w niego jak w święty obraz, którzy zrobią wszystko, co tylko on, ich lider, powie. Jego największym idolem i inspiracją do tego, co chciał osiągnąć, był Charlie Manson we własnej osobie. Zdecydowanie powinien wybierać lepsze wzory do naśladowania, ale to było to, co Daniel chciał osiągnąć. Choć to był dopiero pierwszy stopień jego kariery, o którym marzył. A marzenia miał wielkie, bo uwaga, wszem i wobec opowiadał, że za kilka lat zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dream big, they say. Dwoił się i troił, żeby zbudować sobie follow, jednak jakoś nie bardzo mu to szło. Można by się zastanawiać dlaczego. Zachowywał się i mówił w sumie to, co inni liderzy sekt, więc dlaczego nie mógł osiągnąć tego, czego tak bardzo pragnął? Z prostej przyczyny. Brakowało mu podstawowej cechy, która była wymagana, czyli charyzmy. Wszystko, co wychodziło z jego ust, traktowane było jak totalny absurd, którym rzeczywiście było, ale ta jedna rzecz, czyli charyzma, sprawiłyby, że ktoś uwierzyłby w jego słowa i stwierdził: ten pirat jest chyba naprawdę reinkarnacją Jezusa. Okej, wchodzę w to. Daniel po prostu traktowany był jak dziwak i każdy go tolerował, ale nawet za bardzo nie lubił, ale raczej omijał, jeśli miał okazję. Jednak nie tylko to, co mówił, odrzucało ludzi wokół, ale przede wszystkim to, co robił. Choć może i nosił swojego ptaka na wierzchu. Oczywiście koguta z boczuchy wyjedne.
To wśród mieszkańców Tompkins Park chodziły słuchy, że raczej nie był on wielkim fanem zwierząt. I dość szybko podejrzenia potwierdziły się za sprawą kilku incydentów, podczas których Daniel odprawiał jakiś rytuał związany ze swoją wiarą 966. A ukoronowaniem tego rytuału było złożenie ofiary z kota albo psa. Zależy, co miał pod ręką. Wiele osób widziało, że zawsze ma przy sobie jakiegoś nowego pupila, a później zwierzak znikał i zastępowany był nowym. A ci, co jakimś cudem uczestniczyli w jego mszach, niestety uświadczyli krwawych rytuałów. Generalnie odnalazł się w parkowej społeczności i znalazł sobie tam miejsce, gdzie żył przez kilka kolejnych lat. Oprócz opinii dziwaka zyskał również miano okolicznego kucharza, ponieważ bardzo często przygotowywał posiłki dla mieszkańców parku w polowej kuchni, która tam funkcjonowała. I ten element naszej opowieści jest istotny w przyszłości, więc zostańcie do końca, to wam powiem, co takiego upichcił. A teraz połaskoczcie kciuk, żeby z radości zrobił się niebieski. Daniel jako źródło utrzymania postanowił, że będzie dostarczał nie tylko słowo natchnione, ale również marihuanę i inne substancje niezwykle popularne wśród społeczności Tompkins Park. Ta sielanka dla Daniela trwała do 1988, ponieważ w tym roku właśnie władze miasta pod naporem mieszkańców ulic sąsiadujących z parkiem postanowiły rozwiązać problem bezdomnych na tym terenie. Ale jako pozbycie się problemu rozumiano przegnanie ludzi tam mieszkających. Nikt nie zawracał sobie głowy, gdzie oni się podzieją. Nie zaproponowano im niczego w zamian. Po prostu oznajmiono im, że mają się wynieść. I tyle. Nie muszę chyba mówić, że nie spotkało się to ze zrozumieniem i akceptacją samych zainteresowanych. Ignorowano zawiadomienia urzędników. Obchodzono również godzinę policyjną, która miała zapobiec spaniu w parku. Namioty, które niszczono i zabierano jeszcze tego samego dnia, odbudowywano. Była to walka z wiatrakami, dlatego postanowiono przeprowadzić skoordynowaną akcję oczyszczenia parku. To spotkało się z bardzo dużym oporem ze strony mieszkańców tego dzikiego osiedla. Rozpoczęto pokojową, podkreślam, pokojową akcję protestacyjną, która niestety przemieniła się w regularną wojnę między policją a demonstrantami. I policja pierwsza rozpoczęła agresywne zachowania, skutkujące zamieszkami trwającymi aż do rana. Obchodzono się bardzo brutalnie z demonstrantami. Wiele osób skończyło w areszcie bądź w szpitalu. Straty materialne były ogromne, ale miasto osiągnęło swój cel. Oczyszczano park raz na zawsze. Nie znalazłam informacji, jaki udział w zamieszkach miał Daniel, choć podobno tam był. Ale po wszystkim musiał znaleźć sobie jakieś lokum i udało mu się ostatecznie w 1989 roku zamieszkać z parą znajomych, Sylwią i Seanem. Znali się z czasów Tompkins Park, więc kiedy wpadli na siebie na ulicę pewnego dnia i Sylwia dowiedziała się, że Daniel nadal nie ma gdzie mieszkać, zaproponowała mu, że ma jeden pokój wolny i że może się do niego wprowadzić. Daniel chętnie przystał na propozycję. Nadal sprzedawał substancje zakazane, więc w sumie stać go było na pokrycie kosztów mieszkania oraz rachunków. Po prostu jakoś nie miał motywacji do tego, żeby wynająć jakieś lokum w pojedynkę. Ale taka manna z nieba to nie pogardził, a co? Dlatego w 1989 roku Daniel oficjalnie przestał być bezdomnym, aspirującym do miana lidera sekty. Nadal marzył o posiadaniu grupy wiernych i o prezydenturze w 1996 roku, ale już z ciepłego i suchego mieszkania. No i gdzie tu ta tragedia? Wszystko buczy i gra jak do tej pory. Ano wszystko wzięło w łeb, kiedy Sylwia i Sean widowiskowo odkochali się w sobie. Dali sobie po liściu i oznajmili, że się wyprowadzają, zostawiając Daniela z całym mieszkaniem na jego głowie. Kompletnie się tego nie spodziewał i nie był na to przygotowany, zwłaszcza finansowo. Stać go było na pokrycie swojej części czynszu, ale nie na całość. Musiał coś wymyśleć i najłatwiej było znaleźć współlokatora. I w takich oto okolicznościach poznajemy Monikę Beerley, drugiego uczestnika naszych dzisiejszych potworności.
Przyszła na świat w Szwajcarii, ale od zawsze marzyła, żeby zostać profesjonalną tancerką, dlatego przyjechała do Nowego Jorku, żeby spełnić swoje marzenie. Rozpoczęła więc naukę w Martha Graham's School of Dance, bardzo prestiżowej uczelni, której ukończenie otwierało wiele możliwości kariery. Ale ze względu, że była to szkoła na wysokim poziomie, czesne było odpowiednio wysokie. Aby opłacić swoją edukację, Monika pracowała w klubie Go-Go i taki układ jej pasował. Z informacji, jakie krążą po sieci i z tego, co mówił sam Daniel, pierwszy raz ich drogi skrzyżowały się jeszcze w Tompkins Park. Co dziewczyna tam robiła, nie wiadomo. Raczej nie była bezdomna, ale domniemywa się, że poznała Rakowica, ponieważ kupowała od niego zielsko. Później wpadli na siebie od czasu do czasu i dokładnie w czasie, kiedy Daniel zastanawiał się, co zrobić i jak rozwiązać kwestię mieszkania, po raz kolejny Monika napatoczyła się. A w trakcie rozmowy wyszło na jaw, że ona też szuka nowego mieszkania. Więc zaproponował jej wspólne mieszkanie, a ona się zgodziła. Jedna chwila, decyzja, która zaważyła na losie dwóch osób. Powstały sprzeczne wersje tego, jak wyglądała relacja współlokatorów. Według Daniela dość szybko rozpoczęli oni związek. Co do natury tej relacji jest wiele wątpliwości, choćby fakt, że druga strona nie mogła odnieść się do rewelacji Rakowica. Jednak według niego zaczęli oni tworzyć parę oraz dzielili nie tylko mieszkanie, ale również sypialnię. Czy tak było? Ciężko stwierdzić, choć znajomi Moniki niejako potwierdzili, że było coś na rzeczy. Coś w stylu Friends with Benefits. Ale to, co jest pewne, co potwierdził psychiatra rozmawiający z Danielem po aresztowaniu, to rzeczywiście ze strony Daniela był pewien afekt w stosunku do Moniki. Po tym, jak epizod między parą się zakończył, początkowo ich relacja była spokojna. Daniel liczył na to, że Monika do niego wróci, jednak ona nie miała najmniejszego zamiaru odnawiać romansu. Wręcz przeciwnie, zaczęła regularnie sprowadzać do mieszkania nowych partnerów, co jak łatwo się domyśleć denerwowało Daniela, który był najzwyczajniej w świecie zazdrosny. W jego mniemaniu ona była jego. Tylko zrobili sobie przerwę i czuł, że go zdradza. Ewidentnie nie rozumiał, że rozdział pod tytułem Daniel dla Moniki był już skończony. Sytuacja w mieszkaniu była coraz cięższa. Momentami atmosferę można było kroić nożem. Nie ma potwierdzenia, że doszło tam do jakichś rękoczynów, ale Daniel potrafił być przecież bardzo agresywny. Przekonała się o tym na własnej skórze jego pierwsza żona. Ale do awantur dochodziło, ponieważ znajomi Moniki zaczęli się o nią martwić i mówili jej, że albo się przeprowadzi, albo pozbędzie się Rakowica. I tę właśnie opcję postanowiła wybrać tancerka. Mieszkanie było tanie, ładne i przede wszystkim blisko jej szkoły i miejsca pracy. Po co miałaby się przeprowadzać? Ale trzeba było zrobić coś z upierdliwcem, a plan, jaki obmyśliła, był iście machiawelliczny. Okazało się bowiem, że umowa najmu na mieszkanie wygasała. Poprzednio podpisali ją Sylwia i Sean, ale teraz należało ją przedłużyć. Aby stać się najemcą, trzeba było spełnić kilka warunków. I choć Daniel był dobrym lokatorem, nie sprawiał problemów i płacił na czas, nie spełniał podstawowego, czyli nie posiadał stałego i legalnego zatrudnienia. I tu właśnie Monika zastawiła pułapkę, ponieważ zaproponowała, że ona podpisze umowę najmu jako pracująca, ale obiecała Danielowi, że oczywiście będzie mógł zostać i zmieszkać z nią nadal. Oczywiście się zgodził. Sam przyzwyczaił się już do mieszkania. Dlatego nie ma co się dziwić, że kiedy umowa weszła w życie, a Monika natychmiast oznajmiła Danielowi, że ma się wyprowadzić z jej mieszkania, on wpadł w szał. Dał się zrobić jak młody pelikan i czuł się podwójnie zdradzony. Nie dość, że zakochał się w dziewczynie, a ona go odrzuciła, to jeszcze przecież on jej zaproponował mieszkanie razem. To on ją przygarnął, kiedy nie miała gdzie się podziać, a teraz ona się od niego odwróciła? Nóż w plecy bez masła. Zdradzony,
Wściekły i upokorzony poszedł do jedynej znanej mu przyjaciółki, czyli do Sylwii, z którą utrzymywał nadal kontakt. Ale kobieta nie była w stanie mu pomóc. Nie miała żadnego rozwiązania. Przyznała, że Monika zachowała się nie fair, ale mleko się rozlało. Pozostało mu szukać nowego lokum. Dlaczego nie zaproponowała mu zamieszkania ze sobą? Niestety nie wiem. Ale niepocieszony Daniel na odchodnym powiedział, że wie co zrobi. Po prostu ją zabije i tyle. Oczywiście Sylwia znała zapędy Daniela i jego wybuchowy charakter, ale zgodnie z tym, co później zeznawała, uznała, że to tylko takie powiedzenie, że przecież nie zamorduje jej naprawdę. Dlatego pokręciła tylko głową na słowa przyjaciela i pozwoliła mu odejść. Kiedy kilka dni później Daniel ponownie pojawił się w mieszkaniu Sylwii, powtórzył, że zamierza zabić Monikę i zapytał, czy ta pomoże mu pozbyć się ciała. Ona o dziwo nadal nie wierzyła mu i machnęła na niego tylko ręką. Można w tym miejscu pokusić się o stwierdzenie, że raz mogło być żartem, ale drugi? Sylwia powinna się jednak zastanowić, że może jest coś na rzeczy. Ale pamiętajmy, że Daniel był uważany za dziwaka. Chodził z kogutem na ramieniu na miłość boską i twierdził, że jest Jezusem i będzie prezydentem. Ciężko było go brać na poważnie. Więc po raz drugi Sylwia nie wzięła jego słów za coś groźnego. Tylko że on mówił najzupełniej poważnie. Następnego dnia, czyli 19 sierpnia 1989 roku, Sylwia obudziła się i jednak nie bardzo leżało jej to, o czym mówił Daniel. Nadal nie wierzyła, że spełni swoje groźby, ale obawiała się, że mogło dojść do jakiejś awantury. Może poturbował Monikę i teraz ma kłopoty. Postanowiła więc, że pójdzie do mieszkania, które dzielili i sprawdzi, co w trawie piszczy. Kiedy przyszła na miejsce, zapukała, ale nikt nie otwierał. Nacisnęła na klamkę i drzwi ustąpiły. Wewnątrz było cicho i ciemno. Okna były zasłonięte. Niewiele widziała, ale to, co dało się usłyszeć i zobaczyć, to palnik na kuchence, a na ogniu stał garnek. Coś się w nim partoli. Czuła, że coś tu jest nie tak i pchnięta ciekawością podeszła do kuchni, żeby zajrzeć, co w tym kotle się gotuje. Zapach był nieprzyjemny, ale i tak uchyliła pokrywę. A tam głowizna z Moniki się gotuje. W garze na wolnym ogniu z marchewkami dusiła się odcięta głowa Moniki Birley. W normalnych okolicznościach, tak mniemam, albo może inaczej, ja gdybym znalazła partolącą się głowę ludzką w garnku, oddalałabym się stamtąd szybciej niż TGV. Ale Sylwia stwierdziła, nie, ja przeszukam mieszkanie, bo przecież to było za mało traumy jak na jeden dzień, prawda? Zajrzała do wszystkich pomieszczeń, ale nie było żadnych śladów, choć najlepsze zostawiła na koniec. Oczywiście do większości rozczłonkowań dochodzi w łazience, więc nikogo nie zdziwi, że po otwarciu drzwi zobaczyła istny horror. Krew była wszędzie, a w wannie leżał tors. Tak, ludzki tors. Ale co zrobiła nasza dzielna Sylwia? Owszem, odwróciła się na pięcie i wyszła, ale nie zawiadomiła policji ani w sumie nikogo o tym, co odkryła w mieszkaniu. Skontaktowała się za to jakimś cudem z Danielem, żeby zapytać, co on najlepszego zrobił. Jakby to nie było oczywiste. Kiedy udało jej się zapytać, on stwierdził, że przecież powiedział, co zamierza zrobić, a jedyne za co przeprosił to fakt, że widziała te wszystkie okropności, zanim zdążył posprzątać mieszkanie. Następnie opowiedział, co zaszło poprzedniej nocy. Kiedy przyszedł do mieszkania, Monika myślała, że przyszedł on zabrać swoje rzeczy, ale on nie zamierzał opuścić mieszkania i nie omieszkał jej tego powiedzieć. Wywiązała się między nimi awantura, która bardzo szybko stała się fizyczna. Monika podobno do samego końca dogryzała mu, wręcz się z niego naśmiewała, że dał się zrobić w jajo. Dlatego rzucił się na nią i zaczął ją dusić. Walczyła zaciekle, ale Daniel był większy i silniejszy, więc kiedy opadła z siły, on użył kabla elektrycznego i udusił ją. Ale to nie był koniec, bo furia Rakowica była epicka. Kiedy kobieta leżała martwa bądź nieprzytomna na ziemi, ciężko stwierdzić, on poszedł po nóż do kuchni i przystąpił do kolejnej fazy ataku.
Zaczął ją dźgać, aż poszatkował ją jak sito. Zgodnie z jego wersją stracił rachubę na 30 pchnięciach, a było ich więcej. Na koniec odciął jej głowę, a resztę ciała zaciągnął do łazienki, gdzie rozczłonkował na jak najmniejsze kawałki się dało. W wannie zostawił tylko tors, a reszta poszła do innych garnków i do piekarnika. Zamierzał oddzielić ciało od kości. Tak według niego miało być łatwiej pozbyć się szczątków. Z jego słów wynika, że Sylwia owszem była zła i zszokowana, ale koniec końców powiedziała mu tylko, żeby uprzątnął mieszkanie jak najszybciej, zanim ktoś inny odkryje makabryczne dekoracje. I w sumie to tyle z jej strony, bo ostatecznie nie wezwała policji ani nie powiedziała nikomu o tym, co zaszło. Choć sprawa była głośna, to o dziwo gazety nie rozpisywały się jakoś niesamowicie o niej. Ale większość informacji podał sam Daniel podczas przesłuchania i przyznania się do winy. To nagranie jest nadal dostępne w sieci i przesłuchałam je kilkukrotnie. Zgodnie z jego słowami, przyjął do wiadomości radę Sylwii i zabrał się za sprzątanie. Umył mieszkanie na błysk, rozgotował wszystko tak, że zostały same kości i zaniósł je do schowka. Takiego magazynu, wiecie, jak z wojen magazynowych. Co się nie rozgotowało, spuszczał w kibelku. Okazało się, że zrobił to tak dobrze, że nikt nawet nie zauważył, że w tym mieszkaniu do czegoś doszło. Nikt nie zadał nawet żadnego pytania, ani nikt nie przyszedł i nie pytał o Monikę. Czyżby Daniel popełnił zbrodnię idealną? No jednak nie, a swoim największym wrogiem był on sam. Daniel nie potrafił przestać kłapać dziobem i sam opowiadał wszem i wobec, że zamordował Monikę i ją ugotował. Ale o dziwo nadal nikt z tym nic nie zrobił. Każdy przepuszczał, co ten typ mówił przez uszy. Nikt mu nie wierzył, choć kilka brwi podniosło się nieznacznie, bo to już był dość duży odpał. Ale Daniel poszedł dalej, ponieważ twierdził, że na rosole z Moniki ugotował zupę i podawał ją w schronisku dla bezdomnych, w którym pomagał jako kucharz. Sam również skosztował jej i podobno była pyszna. Teraz muszę pochylić się nad tym, że w sumie nie ma żadnych dowodów, że do konsumpcji rzeczywiście doszło. Oczywiście słowa Daniela było dość mało warte, zważywszy, że cierpiał na zaburzenia psychiczne oraz od lat nadużywał narkotyków. Jednak fakt, że głowa Moniki pyrkała w garnku z warzywami, jak dla mnie jest pewnego rodzaju wskazówką, że coś jednak było na rzeczy. Ale to tylko moje zdanie. A wy co myślicie? Była zupa, czy nie bardzo? Okolica huczała od pogłosek na temat morderstwa i zbezczeszczenia ciała Moniki, aż w końcu dotarła do ucha policji. Natychmiast zainteresowano się tymi plotkami i bardzo szybko odkryto, że to nie są jakieś zmyślone opowieści. Rzeczywiście, ktoś taki jak Monika Birley mieszkał w mieście i po tym, jak policja zaczęła rozpytywać, potwierdziło się, że od pewnego czasu przestała pojawiać się w pracy i na uczelni. A Daniela Rakowica nie trzeba było przedstawiać. Był doskonale znany w okolicy. Wezwano go więc na rozmowę i nikt nie spodziewał się, co z niej wyniknie, a na pewno nie podejrzewano, że Daniel bez żadnych oporów opowie w szczegółach o tym, co zaszło w spornym mieszkaniu. Do tej rozmowy doszło 19 września 1989 roku, dokładnie miesiąc po morderstwie. Kiedy oglądałam nagranie z przesłuchania, nie mogłam przestać się zastanawiać, jak rzeczowo i jasno opowiadał o tym, co zrobił. Był opanowany. Czysty luz. Aż ciarki przechodzą po plecach. Po jego zeznaniach policja udała się na miejsce i przeszukała je, licząc, że znajdą jakieś ślady. Jednak Daniel postarał się podczas sprzątania. Niczego nie odnaleziono. Rozkopano również kanalizację, ale dysponując takimi zasobami technologicznymi, jakie miano w 1989 roku, nie udało się potwierdzić, że szczątki Moniki rzeczywiście znajdowały się w kanale. Zapewne dziś by to było możliwe, ale wtedy, no cóż, trzeba było uwierzyć mu na słowo. I nikt się nie obraził, że do wszystkiego się przyznał. Policja zapytała również, co stało się z resztą ciała. Tą, której nie udało mu się spuścić w odpływie i oczywiście bez oporów również powiedział, gdzie są i podał adres magazynu, w którym znajdował się jego schowek.
Po przeszukaniu jednostki odkryto czaszkę i kości Moniki Burley, które ewidentnie zostały poddane obróbce cieplnej. To potwierdziło wersję Daniela, co zrobił z ciałem. W lutym 1991 roku Daniel stanął przed sądem i nie zdziwię was, że jego proces był niesamowicie popularny. Głównie za sprawą kanibalistycznych wątków. To akurat nie jest raczej zaskoczeniem, ale postać samego Daniela również fascynowała. Przecież był niedoszłym liderem sekty, a po tym jak oskarżono go o morderstwo, przysporzyło mu to pewnej ilości fanów, którzy odkopali jego brednie i założenia kościoła 966. Nie ma to jak brutalne morderstwo, żeby podskoczyć na drabinie celebryckiej. Choć Daniel Rakowic przyznał się do wszystkiego, ostatecznie podczas rozprawy stwierdził, że jest niewinny. Powiedział, że do przyznania się nie doszło i jest to wymysł policji, która chce go pogrążyć. Proces trwał 6 tygodni, a w trakcie Daniel bardzo często wygłaszał różne tyrady i pierdy o najdziwniejszych rzeczach, jakie tylko przyszły mu do głowy. Niewątpliwie przyczynił się do długości postępowania, bo niejednokrotnie trzeba było przerywać je, żeby go okiełznać. To dawało amunicję obronie, która twierdziła, że Daniel był niepoczytalny w chwili popełnienia przestępstwa. Został poddany ocenie psychiatrycznej i potwierdzono, że nie jest do końca zdrowy. Ława przysięgłych miała ciężki orzech do zgryzienia. Zazwyczaj osoby, które nie są poczytalne, nie ukrywają swojej zbrodni, a jego zapęty kulinarne z Moniką w roli głównej były całkowitym tego przeciwieństwem. Mimo to po 9 dniach ciężkich obrad ława przysięgłych uznała go za niewinnego ze względu na niepoczytalność. Po tym jak odczytano werdykt, Daniel wstał i zwrócił się do przysięgłych słowami. Cytuję. Nie będę was winić za wasz werdykt. Prokuratura miała przytłaczającą przewagę przeciwko mnie. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli zapalić razem jointa. Jego karą było odesłanie go do najcięższego zakładu psychiatrycznego dla podsądnych, Kirby Center na Ward Island, gdzie odsiaduje swój wyrok do dnia dzisiejszego. W tym miejscu zakończę tę opowieść. Dziękuję bardzo, że zechcieliście wysłuchać tej historii. Mam nadzieję, że zaciekawiłam was choć trochę. Jeśli spodobał wam się ten odcinek, naciśnijcie przycisk podziękuj i wesprzyjcie mój kanał, abym mogła tworzyć więcej ciekawych treści dla was, moi drodzy słuchacze. Za każde wsparcie będę bardzo rada. Oczywiście z całego serca dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się już zostać moimi patronami. Jestem naprawdę zaszczycona i przeszczęśliwa. Przypominam wam również, żeby zasubskrybować mój kanał i włączyć powiadomienia, żeby premiery wam nie uciekły. Nie wstydźcie się też i piszcie komentarze. Bardzo lubię czytać, co piszecie i nie obrażę się, jeśli polubicie ten film. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.